Witam serdecznie. Tym razem udaję się do Omanu, aby przybliżyć Wam ten niezwykły kraj. Oman to azjatycki kraj, który znajduje się na terenie Półwyspu Arabskiego. Graniczy z Arabią Saudyjską, Jemenem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Mieszka tutaj nieco ponad 4,5 miliona osób. Pomimo, że nie mamy bezpośrednich połączeń lotniczych z Omanem, staje się on coraz bardziej popularną destynacją wśród polskich turystów. A dlaczego? Tego dowiecie się w dalszej części tego filmu. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Dzięki Twojemu wsparciu mogą właśnie powstawać filmy takie jak ten. Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Omanu bez wizy w celach turystycznych do 14 dni. Najtaniej dostać się tutaj z przesiadką w Abu Dhabi, do którego dolecimy liniami Wizz Air, za mniej niż 1000 zł w obie strony. Przy okazji możemy zwiedzić to niezwykłe miasto, o którym również na tym kanale znajduje się film i serdecznie zapraszam do jego obejrzenia. A jak już znajdziemy się w Abu Dhabi, będzie z górki. Do Maskatu bez problemu dolecimy za mniej niż 100 zł w dwie strony. Ewentualnie można wybrać się w wielogodzinną podróż autobusem, co jednak wcale nie wyjdzie nas taniej. Ewentualnie można poszukać lotów czarterowych, gdyż polskie biura podróży oferują wczasy w tym kraju. Oficjalną walutą jest rial omański, który w przeliczeniu jest warty około 11 zł. Na pierwszy rzut oka może się więc wydawać, że jest to bardzo drogi kraj. Nic bardziej mylnego, za jednego riala możemy kupić sobie całkiem sporo rzeczy, na przykład ponad 5 litrów paliwa. Oman to jedna z 6 ostatnich monarchii absolutnych na świecie. Językiem urzędowym państwa jest język arabski, ale bez problemu dogadamy się tutaj po angielsku. 85% ludności Omanu wyznaje islam, a w kraju oficjalnie obowiązuje prawo szariatu. Prawa wyborcze zostały nadane omańskim kobietom dopiero w 2003 roku. Na terenie całego Omanu obowiązuje zakaz sprzedawania i spożywania alkoholu, czyli coś, co może akurat mocno doskwierać Polakom. Jednak niektóre hotele pozwalają na zakup niskoprocentowych trunków i spożywanie ich na terenie obiektu. Nowy sułtan wprowadził w ostatnich latach szereg reform, dzięki czemu kraj idzie mocno do przodu i stawia na turystykę, pomimo że gospodarka kraju opiera się głównie na wydobyciu ropy i innych surowców. Oman jest bardzo bezpiecznym krajem jak na ten region świata i bardzo rzadko dochodzi tutaj do napadów na turystów czy kradzieży. Nie ma również zagrożenia protestami czy niepokojami społecznymi. O zamachach terrorystycznych też dawno nikt nie słyszał. W przeszłości terytorium dzisiejszego Omanu stanowiło ważną stację handlową, już przeszło 4000 lat temu, a pierwsze osadnictwo na tych terenach powstało już tutaj ponad 100 000 lat temu. W nadmorskich miejscowościach kwitł handel tradycyjnie produkowanymi kadzidłami, które do dziś możemy tutaj kupić praktycznie w każdym mieście. Klimat panujący na terenie kraju jest skrajnie suchy i ciepły. Na południu nawet zimą temperatury sięgają 20 stopni, a latem jest wyjątkowo gorąco. Termometry mogą wskazywać nawet powyżej 40. Przez teren Omanu nie przepływają żadne rzeki. W trakcie opadów zapełniają się suche doliny, które tworzą rzeki okresowe. Oman jest też jednym z 3 państw na świecie, na terenie którego nie rośnie żaden las. Omańska kuchnia jest bardzo aromatyczna i pełna smaków, a kawa uznawana jest jedną z najlepszych na świecie. Napar ze świeżo zmielonych nasion arabiki przyprawia się kardamonem, cynamonem i suszonymi kwiatami róży. Stolicą Omanu jest Maskat, duża portowa miejscowość położona u wybrzeży Zatoki Omańskiej. I to właśnie tutaj zaczynam swoją podróż po tym jakże pięknym kraju. Do Maskatu z Abu Dhabi docieram liniami Etihad. Jest to tania linia Emiratów, ale w odróżnieniu od europejskich na każdej trasie mamy większy bagaż i przekąskę w cenie biletu. Lotnisko w Maskacie, jak przystało na bogaty arabski kraj, zaskakuje swoim rozmachem i nowoczesnością. Po odprawie paszportowej i kontroli możemy od razu zakupić kartę SIM w jednym z wielu automatów. Samo lotnisko jest świetne, można by tu było bardzo wygodnie spać. Miękkie kanapy i to wszystko jest dostępne w strefie odlotów, jeszcze przed bramkami. Z zewnątrz lotnisko prezentuje się nie gorzej niż w środku. Piękny ogród, mnóstwo wody. Naprawdę się Arabowie postarali.
Zaraz po wyjściu z terminala trzeba zejść poziom niżej. Jest parking dla autobusów i stąd można sobie dojechać do centrum Muskatu. O i właśnie podjeżdża 8, która tam jedzie, więc gonię na autobus. Bilet do centrum kosztuje pół riala, czyli jakieś 5 zł. To już widać, jest większy pierdolnik jak w Emiratach. Przepisy drogowe są chyba mniej respektowane. Każdy łazi jak chce. Czerwone światło trochę takie teoretyczne, ale widzę, że jest arabska restauracja. Jak to bywa w bogatych państwach azjatyckich, chodnika nie przewidziano. Trzeba zapierdzielać klombem. I na dzień dobry do każdego zamówienia dostaje się sok z granata i zimną wodę. Pierwszy posiłek w Omanie. Hummus z bakłażanem. Na deser dali gratis, to jest chyba passion fruit, pity, falafele i kanapka z falafelem. Z wymianą walut nie ma tutaj problemów, bo jest naprawdę mnóstwo kantorów, ale trzeba brać pod uwagę to, że cała procedura trwa jakieś 15-20 minut, jest tyle papierologii, więc lepiej od razu sobie wymienić większą ilość, żeby nie chodzić za często. I większość zakładów usługowych, knajp pracuje tylko do 13. Później jest przerwa do 16, wszyscy idą sobie gdzieś chyba na modły. W samej stolicy nie ma za wiele do zobaczenia, stąd też nie warto zatrzymywać się tutaj na dłużej niż jeden dzień, który w zupełności wystarczy na obejrzenie najważniejszych punktów. Warto udać się więc do Opery Narodowej, która uznawana jest za jeden z najpiękniejszych tego typu budynków na świecie i zachwyca swoim rozmachem i przepychem. W budynku opery mieści się również ekskluzywna galeria handlowa, ale mnie raczej na zakupy w takim miejscu nigdy nie będzie stać. No chyba, że zorganizuję jakąś loterię w internecie. Jednak najbardziej okazałym budynkiem w mieście jest oczywiście wielki meczet Sułtana Qabosa, który nie jest żadnym zabytkiem, bo powstał dopiero w 1995 roku. Do jego budowy wykorzystano 300 000 ton indyjskiego piaskowca. Wraz z dziedzińcem może pomieścić do 20 000 wiernych. Sufity zdobią żyrandole z kryształami Swarowskiego, a największy z nich waży aż 11 ton. Zwiedzanie meczetu jest bezpłatne, ale turyści są tu wpuszczani tylko w godzinach od 8 do 11, z wyjątkiem piątków, które są dniem świętym dla muzułmanów i niewierni nie mogą wtedy przekroczyć progu świątyni. Na teren meczetu nie zostaniemy wpuszczeni bez odpowiedniego ubioru. Długie spodnie, zakryte ramiona i chusta na włosy u kobiet są obowiązkowe. Jeżeli zaś chodzi o zakupy, to za najlepiej zaopatrzony bazar uchodzi Mutra Suk. Znajduje się on przy starym porcie handlowym. Przybijają tutaj właśnie statki wycieczkowe, stąd miejsce to trąci trochę komercją i trzeba się ostro targować, aby kupić coś w dobrej cenie. Przy okazji zakupów można zwiedzić też fort, ale tych w Omanie nie brakuje, bo ten kraj fortami stoi i będą one częstym widokiem podczas naszej podróży. Oman to kraj kadzidła. Unoszą się tutaj naprawdę zapachy znane z polskich kościołów. Oprócz tego mnóstwo różnych arabskich perfum. Omańczycy nie lubią, jak się ich filmuje, fotografuje. Chowają się, zwłaszcza kobiety. Trzeba udawać, że kręcę siebie, a przy okazji ktoś tam z tyłu się zawsze w kadr załapie. Dla fanów marki jest nawet złoty pierścień z logiem BMW. I dolar, czy co to? Tak, i dolara. Nie ma nigdzie cen, trzeba się wszędzie targować. Cenę zbijamy co najmniej o połowę. Można wtedy kupić masę niepotrzebnego badziewia i zabrać sobie do domu. Oman to również miks kuchni z całego regionu. Jest tutaj kuchnia arabska, indyjska. A za 1 riala dostajemy właśnie miks takich przekąsek indyjskich. Widzę, że jest tu m.in. samosa, są też jakieś falafele arabskie. Tyle mamy zakąsek za 1 reala, czyli jakieś 11,50. W Omanie są, jak i tutaj w ogóle w całej tej okolicy półwyspu, 2 rodzaje knajp. Coffee shop, jest to taka niższa kategoria i to jest najtaniej. No i restauracje, już stoliki, można sobie tam siąść, często jest klima, no i oczywiście ceny są wyższe. Meczet Mohameda Al-Amen. Meczet w nocy robi zajebiste wrażenie, ale nie można teraz wejść do środka. Można go zwiedzać tylko w godzinach 7-11, tak jak w sumie większość meczetów tutaj na Bliskim Wschodzie, o ile w ogóle można je zwiedzać.
Aby zwiedzić Oman, najlepiej do tego celu wynająć samochód. Istnieje tu jakaś komunikacja publiczna, ale nawet w 14 dni ciężko by było objechać ten kraj dookoła. Zamiast korzystać z usług międzynarodowych sieci, polecam wynająć auto w jakiejś lokalnej wypożyczalni. Nie dość, że wyjdzie nas dużo taniej, a po drugie nie musimy mieć karty kredytowej, której ja akurat nie posiadam. Ale okazało się, że tutaj w zasadzie na każdym kroku są jakieś wypożyczalnie. Wynajęliśmy hotel w ciemno gdzieś w centrum Maskatu i w obrębie 100 metrów od hotelu było z 5 wypożyczalni. Ceny kształtują się na poziomie 10 reli za dobę, czyli taniej niż to, co oferują właśnie te sieciowe wypożyczalnie na lotnisku. Trzeba było zostawić depozyt w gotówce $200 i mają to zwrócić w ciągu miesiąca po zakończeniu najmu za pomocą Western Union. Niby oficjalnie nie jest wymagane do wynajmu prawo jazdy międzynarodowe, jednak wypożyczalnia go zażądała, ja akurat miałem, więc dziś jest akurat piątek, czyli dzień wolny od pracy w krajach arabskich. Auto wzięliśmy wczoraj wieczorem, bo dzisiaj wypożyczalnie nie pracują. Jest też zamknięta większość sklepów. Nie wejdziemy też do żadnych meczetów, nawet do tych, w których można wchodzić jako turysta. Ruch jest spokojny, myślę, że jest to idealny właśnie dzień na pierwsze poruszanie się po mieście, bo w porównaniu z tym, co było wczoraj, to dzisiaj jest naprawdę 1/10 samochodów, może nawet mniej. Drogi na pierwszy rzut oka są bardzo dobrej jakości, jeżeli chodzi o asfalt, ale bardzo dziwne rozwiązania techniczne tutaj na skrzyżowaniach. Czasem, żeby po prostu zawrócić, trzeba spędzić 10-15 minut, krążąc wiele kilometrów. Nie wiem, kto miał jaki tutaj cel, żeby to tak zaprojektować, ale jak dla mnie jest to po prostu totalny chaos. No nie lubią tutaj zajeżdżać drogę, nie używają zbytnio kierunkowskazów, czy nawet świateł po zmroku. Także kilka razy już było blisko, to dopiero pierwszy dzień. Krajobraz jest tutaj dość monotonny, cały czas skały, jakaś pustynia. Znalazłem coś takiego w markecie, mianowicie jest to jogurt miętowy. Coś, czego w Europie nigdy nie widziałem. No i smakuje to całkiem nieźle. Idealnie orzeźwia właśnie w taki gorący dzień. Moje najtańsze paliwo w życiu. Litr benzyny kosztuje jakieś 2,69. Jeżeli wybierasz się w Omanie na kemping i chcesz zrobić zaopatrzenie lub po prostu codzienne zakupy, polecam sieć arabskich hipermarketów Lulu. Kupimy tutaj wszystko, co potrzebne, a ilość smakowitej i świeżej żywności może przyprawić o zawrót głowy. Ceny powiedziałbym, że są podobne do polskich, ale jeżeli chodzi o lokalne humusy, sery czy owoce, to smakiem przebijają najdroższe produkty tego typu z polskich marketów. Tutaj zestawy humusów, coś takiego dla całej rodziny na piknik. Oczywiście można też sobie kupić mniejsze sałatki wszelkiej maści. Jest to naprawdę wszystko super doprawione. Humus serowy, humus libański. Z samych ostrych sosów jest tutaj od groma. Na pewno warto, jeżeli mamy jakiś większy bagaż z powrotem, nakupić sobie tutaj różnych past indyjskich, arabskich. W porównaniu do polskich cen jest to naprawdę dużo tańsze tutaj. Pasty imbirowe, lemonowe. Można kupić mleko od razu ze szklanką, żeby je wypić prosto pod sklepem. Można też napić się mleka wielbłąda. I z takich ciekawszych rzeczy jest jakiś jogurt daktylowy. Zasady panujące w galerii handlowej: zakaz spódniczek, zakaz całowania, no i standard psów i jeszcze dodatkowo jeżdżenia na desce. Arabski kibel, oczywiście standardem jest brak deski, mimo że jesteśmy w ekskluzywnej galerii handlowej. Papieru z reguły też nie ma, więc warto mieć swój. I wężyk do podmywania dupy. I oni biorą papier, nie wrzucają do kibla, tylko wrzucają do takiego kosza. To jest akurat pusty, ale czasem jest on pełen i jest tutaj kupę smrodu, no i oczywiście błota, bo leją tym wężykiem po całej kabinie. O, i to jest zajebista sprawa.
Ja zawsze gubię samochód na parkingu w galerii, a tu po prostu skanujesz sobie miejsce, gdzie stoi i później prowadzi cię tam nawigacja. Świetne rozwiązanie. Jedna z ikonicznych atrakcji Omanu, Bimaxim Hall, położona tuż przy drodze z Maskatu do Sur. Obrazek chyba najczęstszy, który przywożą stąd turyści. Powstała ta dziura po zapadnięciu się po prostu jaskini. Stąd do morza jest jakieś 200 metrów, więc po prostu jakaś jaskinia przymorska zapadła się tutaj i powstała taka piękna, głęboka dziura. Całość jest otoczona parkiem, takim trochę komercyjnym. Dziś jest dzień wolny, więc jest tutaj mnóstwo miejscowych, robią sobie pikniki, ale w tej dziurze można popływać i się schłodzić. Woda jest słona, czyli to jeziorko ma połączenie z morzem, jakieś podziemne. Są tu głównie Arabowie i Hindusi. Oni nie potrafią pływać, więc do wody wchodzą tylko przy brzegu zrobić zdjęcia. I całe bajoro jest w zasadzie tylko dla mnie. Mamy tutaj też darmowe spa. Jest dużo małych rybek, które obskubują nogi. Normalnie trzeba za to płacić, a tu jest to w pakiecie za free. Dziś jest wolny dzień i jak widać całe tutaj wybrzeże jest usiane namiotami, kamperami. Robią sobie właśnie takie obozy, biwaki. Widać, że uwielbiają spędzać czas w ten sposób. Pomimo, że Oman uchodzi za kraj bogaty i pewnie byłoby ich stać na siedzenie w jakimś resorcie teraz, to wolą sobie pojechać na pustynię, rozbić namiot i po prostu w tradycyjny sposób spędzić czas. Myślę, że wiele starszych osób nadal pamięta, jak jeszcze pasło kozy przed tym boomem naftowym i właśnie w ten sposób żyli sobie na co dzień. Udało nam się teraz zobaczyć dzikie gazele, czyli jednak jakieś zwierzęta tu żyją. Myślałem, że tylko zdziczałe kozy. Jest dzisiaj dzień wolny od pracy. Wioski są w zasadzie puste, wałęsają się tylko jakieś osły samotne czy kozy. Jest dużo tutaj też progów zwalniających, które są nieoznakowane często i w ogóle niewidoczne. Oman słynie z wadi. Są to po prostu oazy pośrodku skał czy pustyni, które dają ochłodę od codziennego skwaru. Często można również w nich popływać w krystalicznie czystej wodzie. Należy pamiętać, aby w takich miejscach nie rozbijać namiotu na noc, gdyż w razie deszczu poziom wody może w ciągu godziny podnieść się o kilka metrów. Pierwszą wadi, jaką odwiedzamy, jest Al-Shab, której zamierzamy wzorem Omańczyków urządzić sobie piknik. Wstęp do wadi jest bezpłatny, ale akurat tutaj musimy zapłacić za łódź, która przewiezie nas przez rzekę. I to wszystko właśnie. Stamtąd przypłynęliśmy tutaj i to kosztowało 1 riala, że dziennie przewijają się tu pewnie setki, jak nie tysiące turystów, no i zarabiają na tym kupę hajsu. A wystarczyłoby wybudować mostek, a być może jest to właśnie celowe zagranie, żeby miejscowa ludność miała jakieś zajęcie i zarobek. Ktoś sobie zrobił tutaj plantację bananów. Tutaj nawet widać zielone. Odległości pomiędzy atrakcjami może nie są jakieś mega wielkie, no ale trzeba się liczyć też z setkami kilometrów. Drogi są dość dobre, nie wszędzie da się dojechać autem z napędem na 2 koła. Tak więc jeżeli myślisz o pustyniach czy jakichś wysokich partiach górskich, to lepiej już zainwestować w porządne auto. Pierwszy omański piknik to jest taka pita z serem i przyprawami, oliwkami, sałatka z fetą i oliwkami i hummus z burakiem. I to wszystko w takich pięknych okolicznościach przyrody w omańskim wadi. A na deser ciasteczko omańskie z daktylami. Że tam można wejść do wody i przechodzi się dołem. I tam dalej jest jaskinia. Zaraz się tam udam. Wynajmują sobie tutaj też ludzie worki wodne. Właśnie tak jak ten niebieski, żeby przenieść rzeczy bez zamaczania. Wróciłem właśnie z jaskini. Niestety nie mogę wam tego pokazać, bo nie mam osprzętu do wideo, żeby tam coś ze sobą zabrać. Generalnie, żeby tam dotrzeć, trzeba umieć pływać. Jest dość niebezpiecznie, ślisko
Widać sporo krwi na kamieniach. Sam się raz wypieprzyłem, ale na szczęście nie groźnie. Na samym końcu jest tunel szerokości jakichś 25 cm. Ledwo zmieściła mi się głowa. I wysokości nad poziomem wody też maks 30 cm. Więc jak podniesie się woda, na pewno już nie będzie tam w ogóle wstępu. I jest tam komora jaskini z wodospadem padającym z góry. Więc naprawdę ciekawe wrażenia. Warto się tam wybrać i zobaczyć. Chwila nieuwagi, już przyszła koza i chciała zjeść nasz obiad. A tymczasem koza zeżarła papier. Idą posiłki. Zamykaj, bo one nam wyjedzą wszystko. Po relaksie w Wadi udajemy się do miasta Sur, które położone jest 200 km od stolicy. W tej niewielkiej miejscowości znajdują się 3 forty, Muzeum Omańskich Łodzi, w których nadal wytwarza się je ręcznie za pomocą tradycyjnych technik oraz nieźle zachowane stare arabskie miasto. Tak się śpi w Omanie. Ten pokój 23 euro. Jest lodówka, telewizor. Szału nie ma. Ale myślę, że za te pieniądze to warto. Miasto Sur, tuż nad morzem. I to jest właśnie sieć Oyo, bardzo popularne w Indiach, na Sri Lance. Jest również tutaj. Zawsze tanie hotele i jakiś tam standard one trzymają. Chociażby minimalny, ale da się przeżyć. W każdym hotelu muzułmańskim powinna znajdować się gdzieś na suficie właśnie strzałka. Tu jest akurat coś tam napisane jeszcze, ale często jest to po prostu tylko strzałka i wskazuje ona kierunek do Mekki. W tą stronę właśnie muzułmanin kładzie się na dywaniku i odprawia modłę 3 razy dziennie. Bardzo ciekawa telewizja arabska, Al Huya TV. Stary suk w Surze w piątkowy wieczór. Wszystko jest pootwierane, ale ludzi jest bardzo mało. Nocne życie w Surze i 100% chłopa. Żadnej kobiety na ulicy nie zobaczymy. Rybacy świeżo złowione ryby tutaj sprzedają. Omańska kolacja, mutabel, czyli jakiś rodzaj humusu, podawany z plackiem, i placek serowy z miodem. Także przed wejściem do sklepu trzeba umyć ręce. I teraz możemy iść na zakupy. I pierwszy raz coś takiego widzę, że pod sklepem jest umywalka na ulicy. No ale generalnie bardzo dobre rozwiązanie. Szukam klapek, bo moje bułgarskie klapki niestety mnie obcierają. Muszę chodzić w nich w skarpetach. I wiem, że to Polakom przeszkadza mocno. I zastanawiam się nad Adidasem, czy może Nike'em. Ewentualnie takie oryginalne jezusowskie. Rozmiar 47, normalnie noszę 44, ale właśnie one są jakby nawet przymałe na mnie, więc chyba będą ok. Ale jest tanio jak cholera. Buty sobie można kupić za 10-20 zł, jakie się chce. W ogóle ubrać się tu można od stóp do głów taniej niż kupić magnes na deptaku. Zakupiłem sobie nowe klapeczki w sklepie i wzorem innych dużo ludzi właśnie robi tutaj tak, że coś kupuje, zostawia od razu ciuchy na ulicy. Że tu ktoś zostawił klapki. Tu są kolejne. Ja też wypieprzam swoje bułgarskie klapki i zakładam nowe jezusowe i jadę dalej w trasę. Trafiłem na wesele muzułmańskie. 100% chłopa, baby bawią się gdzieś osobno. Wszystko by było fajnie, tylko nie ma wódki.
wygląda procesja weselna w Omanie. Wódki nie dają, dostałem tylko wodę. Po bezalkoholowych szaleństwach weselnej nocy kolejnego dnia rano udajemy się do fabryki tradycyjnych omańskich łodzi. Można tutaj podejrzeć, jak produkowane są mniejsze łodzie i wielkie statki ręcznymi technikami, które nie zmieniły się od wieków. Zamek Bilat w Sur jest za darmo. Wystarczy wpisać się do księgi na wejściu. Był kiedyś siedzibą sułtana, następnie więzieniem. W odróżnieniu od tych innych fortów, tutaj można sobie wejść na wszystkie wieże, tylko drabina jest dość lichej konstrukcji. Więc takim wąziutkim tunelem można sobie wejść na górę. Cała drabina jest osrana, poza tym siedzą tam gołębie, więc można jeszcze na żywo coś dostać. Ja odpuszczę. W internecie znalazłem informację, że właśnie ten fort jest dostępny za darmo. No i w zasadzie, tak jak pisało, nie było tutaj żadnej wzmianki o biletach. Pan siedzący na wejściu tak samo nic nie informował i w trakcie chodzenia w środku podszedł jakiś Hindus i zażądał opłaty za wstęp 2 riale. Powiedziałem mu, że fort jest darmowy i nie będę mu za nic płacił i sobie poszedł. Tak więc trzeba uważać na tego typu osoby, bo widać, jest to częsta praktyka. Już tutaj kolejny raz właśnie się z tym spotykamy, że ktoś przychodzi po pieniądze. I pewnie głupi biały turysta często daje i oni o tym doskonale wiedzą, więc skoro jest tutaj ponad 1000 fortów i gdyby do każdego tak płacić te 2 riale, no to człowiek by zbankrutował. Myślę, że wystarczy zwiedzić 2-3 większe forty max. Poza tym, z tego co widziałem, w mniej odludnych terenach z daleka od miast te forty są za free, więc wystarczy sobie tam zobaczyć i tak wszystkie wyglądają tak samo. Po drugiej stronie zatoki znajduje się punkt widokowy. Jest tutaj kilka starych wież strażniczych i latarnia morska. Udało się wyjść na szczyt. Jest, zdaje się, czas odpływu. Woda odsłoniła oczywiście masę śmieci, ale jest to charakterystyczne dla wszystkich krajów arabskich. Jeszcze na tym tle Oman i tak wypada naprawdę czysto. Gorszy syf można znaleźć w wielu krajach Europy. Pomimo że kraj ropą stoi i powinno się tu wszystkim żyć bogato, to jak widać wcale tak nie jest. Jest dużo biednych, rozpadających się domów, czy osób żyjących w jakichś szałasach na pustyni. Tak więc nie wszyscy chyba czerpią dochody z tego tytułu. Turystyka w zasadzie dopiero się tutaj rozkręca i myślę, że warto właśnie odwiedzić ten kraj, dopóki nie jest jeszcze skomercjalizowany i zadeptany, co już się zaczyna dziać w sąsiednich Emiratach. Oryginalny smak jogurtu, mianowicie tymiankowy. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie piłem, warto spróbować. Poza miastem na drodze panuje całkiem niezła kultura jazdy. Kierowcy ostrzegają się o zagrożeniach. Jeżeli zobaczysz, że pojazd naprzeciwka mruga ci awaryjnymi bądź długimi światłami, to znaczy, że na drodze jest jakieś zagrożenie. Na przykład stoją osły czy wielbłądy. Jak wjedziemy już w głąb lądu, droga jest praktycznie pusta. Pomimo że jest tutaj autostrada, 3 pasy w każdą stronę, to już od jakiejś pół godziny nie mijałem żadnego samochodu. Dookoła tylko jakaś pustynia, burz, wielbłądy i kozy. Dziś temperatura grubo powyżej 30, więc odwiedzamy kolejne wadi, tym razem Bali Khalid. Jest tutaj łatwy, prosty dojazd drogą asfaltową, no ale też z racji tego to miejsce jest bardzo popularne wśród miejscowych i turystów i jest trochę zatłoczone. Zarówno faceci, jak i kobiety powinni mieć tu zakryte ciało. Nawet nie można
pływać bez koszulki, tylko powinna być pianka. Woda jest dużo cieplejsza od powietrza. Nie ma tutaj za wielu ludzi. Można się tu też przepłynąć takim właśnie kamiennym tunelem. Jest tu głęboko. Nie wiem ile, ale na pewno kilka metrów. Świetnie orzeźwiające. Jak się wyjdzie z wody, jest dużo zimniej. Ona ma na pewno ponad 25 stopni. W wodzie jest pełno rybek i mamy tutaj darmowe spa. Po co płacić, jak można mieć to za free? Oto co można spotkać w wodzie. Pampers obesrany. Jakiś cham wyrzucił pampersa i on sobie teraz płynie tą czystą wodą. Są tutaj też płatne przebieralnie. Płaci się 100 basis. Wystarczy pójść paręset metrów w górę rzeki i tu już nie ma krzyczących Arabów. Są za to wspaniałe oczka wodne z ciepłą wodą i mogą być tylko dla Ciebie. Przy końcu doliny znajduje się jaskinia. Tutaj miejscowi Ahmedzi oprowadzają po niej za dowolny datek. Ja dałem chłopaczkowi pół riala. Był bardzo zadowolony. Od razu mówię, że trzeba się miejscami przeczołgać, a na końcu przejść przez podwodną rzekę. Tutaj właśnie to kwitnące drzewo, jest tego cała dolina, to jest mango. Obecnie ono kwitnie i unosi się tutaj naprawdę wspaniały zapach wszędzie, już wiele metrów od tego drzewa. Mógłbym to porównać trochę do zapachu naszej lipy. Takie widoki po drodze. Hipermarkety Lulu często są właśnie położone na jakimś zadupiu gdzieś na pustyni, tak jak ten. Jesteśmy w okolicach Ibry, bardzo tutaj wieje. Zbiera się chyba na jakąś burzę piaskową. Więc kolejny omański nocleg, tym razem Ibra, tutaj tak zwana brama do pustyni. Hotel się nazywa Ibra Plaza Hotel. Pokój ze śniadaniem 150 zł, więc chyba nieźle, całkiem spory. Kosmetyki są, suszarka. Pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy, które dzisiaj zakupiłem w markecie. To są takie szoty Ayran. No, na pewno znacie to z polskich kebabów, tylko tu są smakowe. Kosztuje to złotówkę. Super orzeźwia. Super też jak gdyby gasi pragnienie po zjedzeniu ostrego jedzenia. I oprócz wersji zwykłej jest tu wersja miętowa i wersja czosnkowa. Jeszcze tego nie piłem, zaraz spróbuję. Mleko wielbłądzie już wypiłem i jak dla mnie nie ma to smaku ani zapachu. Po prostu taki produkt bezpłciowy, ale można spróbować przy okazji. Kosztuje to jakieś 3,50. Taka mała buteleczka. Jogurt daktylowy. Koszt około 4 zł, to jest akurat droższe. Tutaj mamy taką bardzo dobrą pastę jogurtową tymiankiem. Gdzieś bardzo lubią tu tymianek, bo są też takie właśnie świetne pity z tymiankiem. Tu jest akurat koszt około 4 zł takiej pity. To kosztowało jakieś 6,50. No i właśnie te ciastka z daktylami. Też super sprawa. Zwykle arabskie słodycze są przesłodzone, a właśnie te, jak dla mnie, to są jedyne arabskie słodycze, które mi smakują. No i właśnie pity, które super się komponują z różnego rodzaju humusami czy takimi pastami jogurtowymi. Też są to groszowe sprawy. Za 3 pity niecałe 2 zł. W cenie pokoju jest również śniadanie. Taki oto zestaw właśnie przyniesiono. Pity, kawa, herbata. To jest indyjski dal, czyli taka zupa papka z ciecierzycy. Jakieś parówki to będą akurat dla kotów. Serek, to jest chyba jako deser. 4 oliwki, hummus i jajko. I tu jeszcze jest chleb tostowy. Także no w tej cenie nie jest źle.
wioska Albilat. Znajduje się tutaj odrestaurowana starożytna wieś. Pochodzi ona z XI wieku. Część domów ma tutaj nawet ponad 1000 lat. Ponad znajduje się tutaj ponad 300 domostw i 4 meczety. Jest też głęboka studnia i to wszystko od kilku lat jest już restaurowane. Jak na razie jesteśmy w tym miejscu sami, nie ma tutaj zupełnie nikogo, więc można się tutaj spokojnie poruszać, robić dowoli zdjęć czy filmów. Wstęp kosztuje 2 riale. Można wejść na najwyższą wieżę. Konstrukcja widać jest taka tymczasowa na razie, ale nic, zobaczymy. Tak to wygląda na szczycie wieży. Sama konstrukcja jest z drewna, które ma pewnie kilkaset lat. Wygląda to dość licho, ale mam nadzieję, że się nie zawali. I co najlepsze, że można wejść wszędzie. Nie ma tutaj żadnych barier, żadnych krat, jak w tego typu obiektach, na przykład w Europie, gdzie większość jest wyzamykana ze względów BHP. Tu nawet nie ma żadnych ostrzeżeń. Jak wejdziesz, gdzieś spadniesz, czy coś się zawali, no to jest twoja wina, nie? Robisz to na własną odpowiedzialność. Panuje zasada rób ta, co chce ta. Oczywiście warto zachować jakieś granice zdrowego rozsądku. Odrestaurowany meczet w wiosce, są tu nawet wiatraki i klimatyzacja. I zawsze zastanawiałem się, jak imam wychodzi na minaret i właśnie po czymś takim. Taka drabinka, no dzisiaj może to są już schody, właśnie kije w rogu ściany. Wszędzie są nietoperze. Po wejściu do tych domków, jest ich tu od cholery, latają nad głowami. O, tu jest jeden blisko. Fajne. Każdy dom miał też coś takiego w stylu ala dzisiaj mówimy na to patio. Odkryte. I tutaj ewidentnie był piec. Czy było to warte wydania 2 riali? Na pewno tak. Można tutaj spędzić długie godziny i naprawdę jest to robić. Nie tylko osoby, które pasjonują się archeologią, będą zainteresowane tym miejscem. Przede wszystkim mnie to też urzekło, że nie ma tutaj nikogo więcej. Można samemu dokładnie zwiedzić każdy zakamarek, zrobić sobie dowolnej ilości zdjęć, filmów, co tylko potrzebujemy. W wiosce też zostaliśmy zaproszeni przez lokalnego dziadka na pyszną herbatę, daktyle i lokalny omański jogurt Laban. No dobra, smakuje jak ajran. Fresh. Podobno do tureckiego ajranu. I w ogóle gość jest dobrym kozakiem, bo mówił, że zrobił 18 dzieci. I chyba tutaj jest taki standard. Niedaleko Nizwy znajduje się położone pośrodku pustyni Muzeum Dziedzictwa Omanu, które opowiada historię kraju na przestrzeni wieków. Z drugiej strony drogi ten różowy mur, który tam widać na horyzoncie, jest to prywatna rezydencja sułtana Omanu. Nie można się tam zbliżać, filmować, jest to pilnowane przez wojsko. Zobaczcie, ile tu jest najebane latarni. I co ciekawe, te latarnie ciągną się wzdłuż głównych dróg, nawet przez pustynię. Także nie ma żadnego domu, niczego i te latarnie są. W większości się nie świecą, albo dają takie światło, że i tak nic nie widać, no ale nastawiali. Najbardziej komercyjnym miejscem i najczęściej odwiedzaną atrakcją w kraju jest Nizwa. To starożytne miasto przyciąga wcale nie największym fortem i wielkim targiem z różnościami, które kupimy w każdym innym miejscu z tą różnicą, że tutaj zapłacimy za to wszystko dużo więcej. Ceny hoteli i jedzenia w restauracjach też są tutaj wyższe niż w innych częściach kraju. Wstęp do fortu kosztuje aż 5 riali i jest to chyba najwyższa cena w kraju za tego typu atrakcje, ale w cenie mamy za to pokaz tańca tradycyjnego i lokalnego rzemiosła. Ja tam jednak wolę bardziej autentyczną, opuszczoną wioskę na tyłach fortu, która jest za darmo. Płynie normalnie taki kanał z wodą. Pełen jest kolorowych rybek. Spokojnie można by było sobie do akwarium nałapać. Tak sobie kiedyś mieszkali. Właśnie i po co płacić kupę kasy i zwiedzać jakieś odpicowane forty,
jak można sobie zobaczyć kawałek prawdziwej kultury. Tego, jak żyli tutaj dawni mieszkańcy. Myślę, że część z nich nadal jeszcze żyje w takich warunkach, co było też przed chwilą zresztą widać. I to jest dopiero prawdziwy Oman, a nie jakiś tam odpicowany fort. A tutaj jest dziura. I tak oto tym sposobem zwiedzamy Fort Joffrey. Widać, że całe to stare miasto jest w trakcie renowacji. Takie właśnie nowe hotele, knajpy przeplatają się z zawaliskami. Tutaj wejście do garażu, które zostawia słup. Ciekawe, jak oni tu sobie wjeżdżają z ulicy. Więc uważam, że trzeba się śpieszyć ze zwiedzaniem Omanu, bo widać, że infrastruktura jest tutaj mocno rozbudowywana i za kilka lat może stać się on bardzo komercyjny i też ceny na pewno wzrosną. Jak na razie podróżowanie jest tutaj bezproblemowe. Nie ma nawet za dużo drobnych cwaniaczków i naciągaczy, którzy są charakterystyczni dla większości krajów arabskich czy azjatyckich. Tutaj póki co podróżuje się całkiem komfortowo, w miarę tanio, na pewno taniej niż po krajach europejskich, zachodnich można to zrobić, a do zaoferowania ten kraj ma naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Galeria handlowa w Nizwie. Mega przepych. Olbrzymi food court. W większości jakieś ich sieci, ale oczywiście fast food amerykański, KFC też musiał dotrzeć. No i na każdym kroku też tutaj spotyka się McDonalda przy drodze. Nie mogłem znaleźć kibla, bo myślę, kurde, same damskie. A tu męski kibel oznaczony jest takim facetem w sutannie, a nie tak jak u nas. A kobiecy? Kobietą w sutannie. Jestem teraz w miejscowości Bala i tutaj obok samej bramy wjazdowej do miasta jest świetny punkt widokowy. Widać stąd fort i całą dolinę usłaną palmami. Fort Bala. Wydaje się on sporo większy niż ten w Nizwie i w zasadzie nawet chyba ciekawszy. Tam kosztuje pół riala. W podnóża fortu też jest sporo opuszczonych budynków, ale nie wszystkie są opuszczone, jak widać. Tu ktoś sobie hoduje kozy. Na dachu. Te kozy żyją na dachu, nie? Jest i malutki kotek omański. Kolejnego dnia rano ruszamy na szlak W6 Balkony Walk, który prowadzi wzdłuż najgłębszego kanionu w Omanie. Przez większość trasy idziemy wzdłuż krawędzi 500-metrowej przepaści, a już sam dojazd do początku szlaku oferuje spektakularne widoki. Droga była trudna, długa, kręta i wyboista. Po drodze kilka osób nas zatrzymywało, tutaj miejscowych mudżahedinów. I mówili, że no tym osobówką tutaj nie dojedziecie, nie ma takiej opcji, jest to niebezpieczne i tak dalej, ten samochód nie podjedzie pod górę. No i oczywiście oferowali, że oni zawiozą nas terenówką za opłatą. Jak widać, dojechać się dało i nie tylko my, stoi tu też kilka sedanów, więc po prostu taka próba zarobienia hajsu. Faktycznie był taki odcinek, że auto ledwo wyjeżdżało pod górę, ten stary grat nie ma w ogóle mocy, ale jak widać dojechał szczęśliwie, więc idziemy dalej. Na parkingu tylko witają nas kozy. Można tu sobie kupić kości kozy albo rogi. Hello. Jest tutaj też płatna toaleta. O, nawet z normalnym kiblem. Jest to kibel chyba najbardziej widokowy, jaki w życiu widziałem. Możemy sobie od razu podziwiać panoramę kanionu. Jest tutaj dużo chłodniej niż w dolinie. Myślę, że temperatura jest około 20 stopni, co nie znaczy, że słońce nie może spalić, bo jesteśmy wysoko. Na niebie nie ma żadnych chmur.
Po drodze są nawet ławeczki i już mieliśmy 2 toalety, więc widać, że jest to szlak komercyjny. Dotarliśmy na koniec szlaku. Są tutaj ruiny jakiejś wioski pasterskiej. Całość trasy do opuszczonej wioski zajęło około godziny. Z powrotem pewnie będzie 10 minut dłużej z racji tego, że idzie się troszkę pod górę. Sam szlak jest prosty. Tutaj widać, że po drodze były i rodziny z dziećmi, i emeryci, więc każdy daje radę. Tutaj już rodzinny szlak zamienił się w małą wspinaczkę, ale jest dobrze. Droga nie była ciężka, ale warto. Widać oto niebieskie oczko wodne. Na końcu oazy znajduje się mała jaskinia i zrobiono tutaj taki mały rezerwuar wodny. Można sobie napełnić butelkę na dalszą drogę powrotną. Przydałoby się tylko zimne piwko, a niestety w tym kraju jest wyłącznie bezalkoholowe. Oczywiście kozy, wszędzie kozy. Swoją drogą ta wieś ma doskonałe walory obronne. Tutaj prowadzi tylko jedna wąska ścieżka, więc nie bardzo mógł ktoś to zaatakować, bo w ogóle ciężko do niej trafić. Dziś szlak jest oznakowany, a kiedyś nie był. W Omanie na każdym kroku natkniemy się na opuszczone wsie, które jakby żywcem zostały wyjęte z filmów o Jezusie. Jeżeli lubisz takie klimaty, polecam udać się do wioski Alhambra. Jest to wieś darmowa, przynajmniej darmowa na razie pewnie, dopóki jej nie restaurują w całości. Pozawalane domy. Większość budynków jest otwarta. Słychać tu nietoperze, o, właśnie sobie jeden lata. Można sobie zobaczyć właśnie, jak kiedyś żyły tutaj te proste ludy. Wszędzie właśnie takie półeczki w ścianach. Przekraczając te drzwi, już jest tam jakieś 15 stopni goręcej. Też widziałem, że są właśnie hotele w tego typu starych, odrestaurowanych domach. I generalnie te domy są wykonane z mieszanki błota i trawy. Stropy wzmacniane po prostu belkami z pni palmy. I na górze jeszcze liście palmowe i na to kolejna warstwa błota i trawy. Bardzo ładne zdobienia na belkach, ale widać, że mieszkano tutaj nawet w ostatnich chyba latach, bo są jakieś kable od prądu i to wszystko się rozsypuje. O, tutaj się zawaliły. Tak jak mówiłem, trzeba tu mocno uważać. Tutaj nawet gdybym wpadł, to prawdopodobnie żadnej pomocy bym prędko nie otrzymał. Ale naprawdę robi to wrażenie. Są jakieś jeszcze teksty, że to Koran. Kolejna olbrzymia chałupa. Że na pewno mieszkali tutaj wiele osób. Rodziny są często wielopokoleniowe. Tak jak gość, z którym wczoraj piłem herbatę, mówił mi, że ma 18 dzieci. Kilka takich pokoleń mieszkało w takim domu. To wszystko wyjaśnia, po co jest tak dużo pomieszczeń. I tutaj mnóstwo jakichś papierów, książek. Może ktoś tutaj miał domową bibliotekę. Ale to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż to, co możemy spotkać w Europie. Widzę, że jednak nie wszyscy mieszkańcy opuścili to miasteczko. Została się koza. Ale to wygląda jak po jakimś trzęsieniu ziemi albo bombardowaniu. Całe miasteczko było otoczone murem. W większości również on się zachował. I było tutaj kilka bram wjazdowych. Jeszcze 50 lat temu Oman miał kilkanaście kilometrów asfaltowych dróg, jeden szpital, nie działała tutaj praktycznie edukacja. I nagle za sprawą nowego sułtana dokonano skoku cywilizacyjnego. Oczywiście pieniądze z ropy pomogły i ludzie przenieśli się do nowych domostw, a tego typu osiedla z gliny popadły w niełaskę. Można sobie tylko wyobrazić, jak kiedyś toczyło się tutaj życie. Te uliczki na pewno przemierzali kupcy z wielbłądami, osiołkami. Był tutaj gwar, tłok. Dzisiaj to wszystko świeci pustkami. Być może zrobią z tego kiedyś atrakcję turystyczną, ale potrzeba by było na to olbrzymich ilości pieniędzy. Trafiłem na to miejsce przypadkiem w zasadzie. W kilku podobnych już w Omanie byłem.
Tylko tamte były bardziej, powiedzmy, komercyjne, czyli płaciło się wstęp i te budynki były albo w miarę zabezpieczone, albo powiedzmy, że odgrodzone, ale i tak można było tam wejść. A tutaj jest pełna swoboda. Nikogo nie ma, nikt tego nie pilnuje, rób ta co chce ta. Nie ma w tych domach też za bardzo mebli, bo też i Arabowie nie używają ich zbyt wielu. Byłem we współczesnych domach, siedzą, jedzą na podłodze, na dywaniku czy na jakichś poduszkach i nie mają tam za wielu przedmiotów. Szafy, tak jak widzieliście, są to wnęki w ścianach, więc nie potrzebują nawet szaf. Oj, tu jest coś innego. Ewidentnie była tu łaźnia. Tu pewnie była toaleta. Jest spłuczka. Jeszcze jeden duży budynek. I to jest strażnica bramy wjazdowej do miasta. Więc pewnie pełnił on funkcję zarówno mieszkalną, jak i użytkową. Tu są jakieś takie haki. O, tu jest jeszcze stara waliza. Taka skórzana podróżna. I tutaj właśnie szafy, taka ława do siedzenia. To wszystko, a łóżek oni nie mieli, tylko po prostu materace na ziemi i tyle. Tutaj był jakiś suk, czyli taka ulica handlowa, targowisko. Jak widać niewiele z niego zostało. Czyli tutaj były sklepy poszczególne i zakłady usługowe. I niestety w wielu krajach arabskich, w tym w Omanie, bardzo trudno jest arabską żywność. Właśnie tutaj obeszliśmy miasteczko i są wszędzie tylko fast foody, hamburgery, kurczaki z rożna, hot dogi, kebaby, a typowo lokalnego jedzenia, czyli tutaj humusy, falafele, takie pasty serowe, nie da się tego znaleźć. To wszystko jest niestety już przesiąknięte kulturą zachodnią. Taki lokalny napój omański, Vimto. Dziwo jest bardzo dobry. Przypomina to jak gdyby pomieszaną orężadę z kolą ze smakiem z PRL-u. Przed zwrotem auta trzeba było go umyć. Koszt w myjni BP, myjni ręcznej zaznaczam, wynosi aż 1 riala, więc zajebiście tanio. Ostatnia noc w Omanie i takie właśnie hotele z basenem można tutaj spokojnie dorwać za 150 zł do 150 zł. Ten akurat kosztował $30 w Maskacie. Jest tutaj basen, siłownia. Plus jest taki, że Arabowie raczej nie pływają, więc basen jak widać jest pusty. Jest godzina 20. Minus jest taki, że woda ma chyba ponad 30 stopni i liczyłem na orzeźwienie, a jest cieplejsza od powietrza. Wracam z basenu i czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Musiałem podpisać listę i tam gość ma zapisane wszystko, kto pływa, z kim pływa, o której pływa i ile czasu pływa. Nie wiem, po co im te dane są, ale tu generalnie wszędzie w tym kraju zbierają dane o turystach, to na pewno, nie wiem, jak o obywatelach. Praktycznie w każdym hotelu, gdzieś w szafie można znaleźć taki oto gadżet i nie służy to do przykrywania się, tylko jest to dywanik do modlitwy. Więc Arabowie sobie rozkładają taki dywanik i biją na nim pokłony. Nie bardzo udało mi się tutaj znaleźć coś dobrego do picia lokalnego i to jest właśnie wyjątek. Napój Kinza. Jest cola, jest pomarańczowy, jest cytrynowy i są naprawdę dobre. Chyba jedyna taka lokalna rzecz, ale pochodzi ten produkt z Arabii Saudyjskiej. Właśnie ciężko go tu dostać w sklepach, ale jeżeli jest, to właśnie polecam. Dużo lepszy od produktów Pepsi. Już po kontroli lotniskowej szczerze powiem, że takiego maglowania to nie było nigdzie na świecie, nawet u Żydów. Sprawdzali wszystko po kilka razy, zadawanie mnóstwo niepotrzebnych pytań. A mimo, że lotnisko jest bardzo spokojne, tak wszystko trwa tutaj długo. Bardzo długo. Dziś jest bardzo mało ludzi, nie wiem, czy tak jest na co dzień, ale gdyby mieli tutaj tłum, to z takimi ruchami by sobie chyba zbytnio z tym nie poradzili. Co ciekawe, na tej strefie z miękkimi kanapami, którą pokazywałem wam wcześniej, akurat chwilę po tym, jak wyłączyłem kamerę, przyszła grupa
Abdullahów w szatach i sprawdzała wszystkie osoby, które tam siedziały. Chodzi chyba po prostu o to, żeby nie zaląkł się tam żaden bezdomny. Sam sobie o tym pomyślałem, że można by było tam zamieszkać, bo jest bardzo wygodnie. I chyba właśnie nie tylko ja wpadłem na ten pomysł, bo sprawdzali karty pokładowe, czy ci ludzie, którzy tam przebywają, to faktycznie czekają na lot, czy sobie po prostu pomieszkują. Warto się tu wybrać, dopóki ten kraj nie jest jeszcze zadeptany turystycznie, dopóki nie jest jeszcze skomercjalizowany. Oczywiście spotykało się tutaj drobnych cwaniaczków, drobnych oszustów, ale w porównaniu do innych krajów arabskich czy azjatyckich to było ich naprawdę niewielu. Przede wszystkim mógłbym polecić ten kraj osobom, które po raz pierwszy wybierają się samodzielnie do kraju arabskiego, że Oman będzie wtedy idealnym wyborem. No i przede wszystkim jest gorąco przez cały rok, więc chociażby na tydzień można byłoby się tutaj wyrwać w zimie z Polski, ewentualnie zrobić sobie właśnie kampingową objazdówkę po kraju. Także serdecznie polecam, a już teraz czekam na samolot do Indii i tam się dopiero zacznie prawdziwy pierdolnik.